Szanowni Państwo, podróżujemy niezwykle intensywnie i oczywiście relacjami z tych podróży są filmy na YouTubie, ale mamy też setki, jeśli nie tysiące zdjęć. Dlatego też szkoda, by wszystkie one pozostawały li tylko w pamięci telefonu. Dlatego też korzystamy z usług firmy Colorland, dzięki której tworzymy takie oto fotoalbumy. Tutaj mam akurat relacje z wyprawy do Tajlandii. O, ile wspomnień, ile jedzenia. I wy, wchodząc na stronę colorland.pl, możecie zamówić fotoalbum albo też fotokalendarz. Oba to są doskonałe prezenty. A jeśli użyjecie kodu Robert, dostaniecie na to aż 35% zniżki. Partnerem niniejszego programu jest firma Colorland. Szanowni Państwo, ukłony niziutkie z zacnego miasta Dijon, stolicy Burgundii. Sam dźwięk tego słowa, Burgundia i Dijon, od razu przywodzi nam na myśl Francję. No bo trudno dzisiaj wyobrazić sobie coś bardziej francuskiego niż Burgundia i Dijon. Ale wierzcie mi, że wcale kiedyś tak nie było. Otóż władcy, którzy mieszkali w tym właśnie pałacu, czyli książęta Burgundii, byli władcami samodzielnymi i niezależnymi od królów Francji. Stworzyli bardzo potężne państwo, które poza Burgundią obejmowało swoim terytorium również Flandrię, czyli spory kawałek dzisiejszej Belgii, oraz kawałek dzisiejszych Niderlandów, Holandii. I dopiero Ludwik XIV ostatecznie położył kres niezależności książętom Burgundii, wcielił Burgundię do Francji. Więc w rzeczy samej Burgundia to niezwykle francuska, arcyfrancuska Francja. Ale Burgundia to również miejsce w pewnym sensie kulturowo osobne. Oczywiście to, co tutaj jest, stało się częścią kultury francuskiej, ale jest również burgundzką spuścizną. A teraz Dijon. Domy szachulcowe, zwane u nas potocznie pruskim murem. No, znamy to z północnej Polski, znamy to z Niemiec, znamy to z Alzacji we Francji. Skąd to się wzięło tutaj? Historia. Otóż Burgundia była przez jakiś czas częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego. No więc to jest coś, co spotkacie w wielu innych miejscach. Ale są tutaj również rzeczy charakterystyczne tylko dla Burgundii, no bo to rzeczywiście, jak się jest we Francji, z Alzacją można pomylić. No i mamy to w tym samym niemal planie, no bo wystarczy spojrzeć tam, na ów budynek, który wyłania się zza rogu i na jego dach. Spójrzcie na te charakterystyczne glazurowane dachówki. To jest pieczęć dawnej, tradycyjnej burgundzkiej architektury. Nie bywam często we Francji, ale zawsze jak tu przyjeżdżam, staram się tak organizować, by mieć co najmniej połowę bagażnika pustą. Bowiem najpiękniejszą rzeczą są tu zakupy. Jakie zakupy? Spożywcze oczywiście, spożywcze regionalne. Jeśli w średniowieczu w jakimś miejscu produkowano pierniki, oznacza to, że miejsce to było bardzo bogate, bowiem nie ma piernika bez przypraw korzennych, a korzenie sprowadzano z daleka. To kiedyś było niezwykle kosztowne i Burgundia i Dijon to było bardzo bogate miejsce. Więc owo miejsce, tak jak Toruń, słynie z pierników. Véritable pain d'épices de Dijon. Pain d'épices to przyprawiony chleb, czyli właśnie piernik. Mamy tutaj pierniki o różnych stopniach dojrzewania. No, ten jest ciemniejszy, więc pewnie jeszcze bardziej korzenny. Pain d'épices.
że pierniki są w Dijon, o tym mogliście nie wiedzieć, ale że to jest z Dijon i z Burgundii, to o tym wie każdy. Musztarda diżońska. Zresztą, żeby musztarda mogła się nazywać diżońską, nie musi być tylko w samym Dijon produkowana. Może być również w sąsiednim Beaune robiona. Kolejna miejscowa specjalność. Mianowicie crème de cassis. O, tu w tej butelce. Crème de cassis jest to rodzaj likieru z czarnych porzeczek. Region, poza tym, że słynie z wina, słynie również z czarnych porzeczek. No i kiedyś była tego nadprodukcja. Mieli również nadprodukcję białego wina i bardzo mądry burmistrz Dijon, pan Felix Kir, wymyślił, żeby podawać wszystkim gościom pewnego rodzaju koktajl, czyli białe wino z dodatkiem crème de cassis. I tak powstał Kir, bo ową mieszankę nazwano na cześć owego burmistrza. Potem trochę ów koktajl wzbogacono. Mianowicie, zamiast białego wina zaczęto do tego dodawać albo Crémant de Bourgogne, czyli miejscowe wino robione metodą szampańską, albo i szampana. I w ten sposób powstał Kir Royal. Tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że udźwig mój ręczny tego nie wytrzyma. Więc pamiętajcie, w takich sklepach trzeba celować. O, jakie to jest ładne. Jakie to jest ładne, a w dodatku mamy i prezent dla dzieci, no bo zostanie dla nich wiadereczko na plaży w sam raz, 2 w 1. Znacznie lepsze niż łabądek kiedyś. Kiedyś w Irlandii, w Dublinie, pokazywałem wam kościół, który mieścił destylarnię whisky. Tak naprawdę to nie był już kościół, ja o tym mówiłem. Właściciele owej destylarni kupili zrujnowany, zdesakralizowany budynek, odnowili go i w nim ową destylarnię umieścili. Tutaj mamy coś podobnego, w tym sensie, że mamy świątynię, która już nie jest świątynią. Nie jest świątynią Boga, jest świątynią sztuki. To jest, jak widać, dawny gotycki kościół, w którym mamy teatr. Teatr. Cóż, czy nam się to podoba, czy nie, to sekularyzacja, zeświadczenie to jest proces, który postępuje i dotyczy on nie tylko zachodniej Europy. Kawałek dalej mamy zarówno świątynię Boga, jak i świątynię sztuki. Świątynię Boga, ponieważ jest to działający kościół. Świątynię sztuki, ponieważ jest to przepiękny budynek, dzieło sztuki po prostu. To jest katedra. Katedra diżońska pod wezwaniem świętego Benignusa. A kim właściwie był święty Benignus? No, odpowiedź jest niezwykle prosta. Święty Benignus był uczniem Polikarpa. Forma tej budowli jest gotycka, ale pierwotnie był to kościół romański. Zresztą w środku, tam w podziemiach, mamy grobowiec rzeczonego Benignusa, który kiedyś był kryptą większą i jest to najstarszy romański zabytek w całej Burgundii. Mamy też pewnego rodzaju ślad polski. Otóż w kościele tym, w owej katedrze, pochowany jest nie byle kto. Władysław Biały mianowicie, ostatni przedstawiciel kujawskiej linii Piastów. Moi drodzy, opuszczamy Dijon. Mamy świadomość, że pokazaliśmy ledwie promil miejscowych atrakcji, ale musimy jechać niedaleko. Ważne sprawy wzywają nas do miasta Beaune. Ważne, kulinarne, burgundzkie sprawy. No więc z czystym sumieniem i gorąco apeluję, jeśli tylko będziecie w pobliżu, albo też jeśli specjalnie planujecie podróż do Francji, Dijon nie pominajcie. To jest taki nieco Paryż w miniaturze. Bardzo syte, burżuazyjne
i piękne miasto. Rozstając się z nim, jeszcze rzut oka na to, co być może wcześniej podczas tego naszego spaceru wam mignęło. Na karuzelę. Tak, takie karuzele spotkacie w całej Francji, niemal w każdym francuskim mieście. Ale to jest miejscowy wynalazek. Miejscowy w tym sensie, że z Dijon pochodził Gustave Eiffel. Wspaniały inżynier, twórca nie tylko wieży Eiffla, hali targowej w Budapeszcie czy mostu w Porto w Portugalii. Również twórca takiej karuzeli tu, która stała się pierwowzorem dla tych karuzeli, które do dzisiaj w całej Francji funkcjonują. Moi drodzy, żegnamy się z Dijon, nie żegnamy się z Burgundią. Jeżdżąc po Burgundii ma się wrażenie, że kontakt z winem mamy niemal na każdym kroku. I to nie tylko winem w butelkach, w kieliszkach, na sklepowych półkach, ale również z winem w pejzażu, no bo znaczną część miejscowego pejzażu zajmują winnice. No i w tym miejscu chciałbym zadać sobie i wam jakże ważkie pytanie. Czy da się zrobić wino bez beczki? Tak, oczywiście da się. Choć nie jestem przesadnym zwolennikiem nieumiarkowanego używania beczek, to przecież żyję na tyle długo, że zdaję sobie sprawę z tego, że dobre beczki to jest dusza wielu najlepszych na świecie win. No, trudno mówić o miejscowych winach bez beczki, trudno mówić o winach z Bordeaux bez beczki, trudno mówić o Barolo czy też Amarone bez beczki, więc beczki są bardzo ważne. Powiem więcej. Beczki są niezwykle ważne również w kontekście tego, co w Burgundii i we Francji powstaje. Mniej więcej 75% światowej produkcji dębowych beczek do wina pochodzi z Francji. Dlaczego tak jest? No po pierwsze tradycja, umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie, dostatek dębowych lasów. Żeby drewno dębowe, żeby dębina nadawała się do zrobienia beczki, drzewo musi mieć minimum 150 lat. Tutaj mamy właśnie takie deski, półprodukt, świeże bardzo, z takiego bardzo starego drzewa. Drzewa, które pamiętało Napoleona. Te deski układa się w takie charakterystyczne wieże. Miejscowi porównują to do procesu dojrzewania sera, bowiem to drewno dojrzewa tutaj przez 2 lata. Ono na końcu robi się niemal całkiem czarne. Jest poddawane warunkom atmosferycznym, jest na zewnątrz, czyli mamy słońce, mamy wiatr, czasami mamy deszcz, ale ono wówczas dojrzewa i nadaje się do dalszej obróbki. Dąb musi mieć minimum 150 lat i wykorzystuje się mniej więcej 30% tego, co się zetnie, bo tylko ten fragment ściętego pnia nadaje się do obróbki. Trzeba to wycinać w ten sposób. Jeśli potniemy to inaczej, to wówczas deski będą przepuszczać płyn. Dlaczego jeszcze Francja jest liderem w produkcji dębowych beczek? Bardzo stare dęby. A we Francji większość lasów jest w rękach państwa. Kiedyś to były domeny królewskie. Po rewolucji francuskiej przeszły w ręce państwa francuskiego. Zatem państwo nie musi się kierować szybkim zyskiem. Gdyby las był prywatny, no to właściciel by sobie myślał, dobra, zetnijmy wszystko, no bo ja chcę mieć z tego jakieś pieniądze. Ale tutaj, jak się ma nad czymś władzę przez setki lat, to można to sensownie planować. I właśnie dlatego francuski dąb i francuskie beczki są klejnotem w koronie beczek światowych. To jest taki ostateczny kolor, widzicie, jest to całkiem czarne i zaraz zobaczymy, jak
z tej czarności rozjaśni się beczkowe, gotowe oblicze. Właśnie tam. Tam się robi beczki. W tym miejscu mamy gotowe elementy do złożenia beczki. Przyjmuje się, że aby dębina była odpowiednio dojrzała do tego, by można było z niej skonstruować beczkę, rok potrzebny jest na 15 mm takiego elementu. Różne kształty, no bo to będzie złożone w całość. I tu mamy maszynę, w której pan to układa. Chodzi o to, by to wszystko zmierzyć. A następnie wkłada się te elementy w obręcze. Ale jak widzicie, to jeszcze nie ma kształtu beczki. To jest wszystko praca ręczna, dlatego też tak krzyczę. To jest jakby sam początek już konstruowania beczki. Żeby beczka stała się beczką, czyli osiągnęła taki kształt, trzeba owe elementy zgiąć. Ale nie da się tego zrobić bez wstępnego przygotowania, bo drewno by się połamało. Zatem trzeba to drewno najpierw bardzo dokładnie namoczyć, a potem podgrzać. Tutaj właśnie obserwujemy ów proces. W tym miejscu mamy już ów proces w stanie zaawansowanym. Widzicie, bardzo mokre drewno, w środku ogień, który oczywiście nie spali beczki, i ta temperatura sprawia, że dębina robi się plastyczna. Owo urządzenie bardzo powoli, bardzo delikatnie nadaje beczce właściwy kształt. Każdy etap podczas produkcji winnych beczek jest tak samo ważny, no bo bez któregoś z nich nie powstałaby beczka. Ale z punktu widzenia ostatecznego smaku wina, ten właśnie, który tutaj obserwujemy, jest najważniejszy. Beczki muszą być wypalone. Proces, który nazywa się z anglosaska toasting. Dlaczego? Ano dlatego, że dębina bez wypalenia oddawałaby winu za dużo tego, co ma w sobie, za dużo garbników, za dużo wszystkiego. Wino byłoby nieprzyjemne w smaku. No więc konieczne jest tostowanie, wypalanie owych beczek. Są trzy skale tegoż: słaby, średni i duży. I teraz w zależności od tego, jak beczka jest wypalona, dany winiarz, wiedząc czego potrzebuje, właśnie taką wybiera. Za to jest odpowiedzialny specjalista najwyższej klasy. Człowiek, który się na tym zna. No i każda szanująca się wytwórnia beczek ma kogoś takiego. Zresztą tu jest tak, że każdy etap to jest osobny specjalista. A ten finalny od procesu wypalania jest porównywalny z szefem kuchni. No bo też ten proces jest dość podobny do tego, co chcemy uzyskać podczas smażenia steka. Możemy chcieć steka zrobionego rare, czyli beczka bardzo słabo wypalona. Możemy chcieć medium, średnio, a możemy chcieć well done. No tylko, że stek well done jest z reguły, z mojego punktu widzenia, bardzo niedobry. Natomiast dobrze wypalona beczka potrafi dać wspaniałe rezultaty. Zresztą nie można powiedzieć, by któryś stopień był lepszy albo gorszy. Jeszcze raz powtórzę. To zależy od tego, czego akurat winiarz potrzebuje. A co jest tutaj materiałem palnym? Materiał palny jest równie ważny, ponieważ to, co się pali, również wydaje zapach. No więc pali się tutaj dębiną. Jeśli elementy składające się na beczkę, te kawałki dębiny, są dobrze dopasowane i dobrze zrobione, to pomiędzy nimi nie jest potrzebne żadne uszczelnienie. Ciśnienie płynu, ciśnienie wina sprawia,
że beczka jest szczelna. Beczka może się rozeschnąć, ale to wtedy, jak stoi długo pusta. Natomiast są fragmenty beczki, które muszą być uszczelnione. To jest to, co mamy na dole w beczce i na górze. Trudno powiedzieć, co jest dnem, a co jest pokrywą, bo beczka leży. Ale to nie jest poddawane takiemu ciśnieniu. Zatem mamy przygotowane elementy drewna, a pomiędzy nie wkładane paski zrobione z trzciny, czegoś, co rośnie tutaj na brzegach jezior i mokradeł. Następnie ta maszyna wycina z tego gotowe elementy. Podejdźmy tutaj. Tutaj już mamy to całkiem przygotowane. Zobaczcie. Tak wygląda coś, co służy do zakrycia beczki z jednej i z drugiej strony. Pomiędzy tym mamy elementy trzciny właśnie. Świeżo wypalone beczki. One tutaj stygną, tak, są jeszcze gorące i pachną, niezwykle pachną. Wystarczy zanurzyć się tutaj, wciągnąć powietrze i wyczuwa się wyraźnie dwa zapachy. W moim mniemaniu jest to zapach świeżo z pieca wyjętego chleba oraz zapach prażonych orzechów laskowych. One muszą wystygnąć, ponieważ następnie są poddawane procesowi frezowania. Widzicie, tutaj są frezowane, tutaj robi się wgłębienie, na które idzie ta pokrywka uszczelniona trzciną, to widzieliśmy, i robi się jeszcze jedną rzecz, mianowicie beczka leży i tutaj wlewa się wino, więc trzeba ten brzeg bardzo dokładnie wypalić, żeby wino nie wniknęło w głąb drewna. I teraz kolejny etap. Otóż to miejsce tutaj to jest jedyne miejsce w tej chwili, w którym beczka może puścić płyn, więc trzeba to uszczelnić. Leży, powiedziałem, i to nie jest wypalone, tak jak tutaj. Nie działa na to ciśnienie, aż tak jak na resztę. Zatem tradycyjnie robi się to ciastem, zwykłym ciastem, mąka, woda. Ale rynki anglosaskie domagają się tego, by beczki były gluten free. Oczywiście abstrahując od rzeczywistych problemów, na które cierpią ci, którzy są uczuleni na gluten, to pieczątka gluten free jest dzisiaj bardzo modna, więc robią to również przy pomocy jakichś innych lepideł, w których nie ma mąki. A następnie, tak jak pan właśnie hałasuje, wbija się przy pomocy brutalnej siły owocowej. Powabnie wypolerowane beczki na sam koniec poddawane są ostatniemu procesowi. Mianowicie trzeba na nich wypalić zarówno rok produkcji, stopień wypalenia w środku oraz nazwę i logo producenta, jak też logo i nazwę winnicy, która beczki zamówiła. Jak się tutaj dowiedziałem, te wypalenia również mają jedną polską nazwę, gdyż beczki tutaj zamawia jedna polska winnica i winiarnia. To kiedyś robiono pewnie przy pomocy rozżarzonego żelaza i różnych form. Dzisiaj jest to proces laserowy. Beaune jest znacznie mniejsze od Dijon, ale trzeba pamiętać, że to właśnie to miasto jest pierwszą stolicą Burgundii. Dopiero potem przeniesiono ją do Dijon i to dlatego też Dijon się rozrosło, ale to jest zaleta Beaune. Utracona stołeczność sprawiła, że to miasto jest kompaktowe, że to miasto nie ma ogromnych blokowisk, nie ma przedmieść, które szpecą wrażenie przy wjeździe. To jest po prostu
maleństwo niemal, no nie Stary Sącz, ale jednak małe jak na skalę francusko-burgundzką. Zmierzamy teraz w stronę miejsca, które, gdyby chcieć w całym Beaune odwiedzić tylko jeden zabytek, no to na nim należałoby zacząć i teoretycznie na nim można skończyć. To jest właśnie to miejsce, najwspanialszy przykład burgundzkiej architektury, jaki w ogóle powstał i istnieje. Miejsce, które pełniło niezwykłe funkcje. Otóż w roku 1443 kanclerz księcia Burgundii Filipa Mądrego ufundował tutaj coś, co nazwano Hôtel Dieu, a potocznie mówiono na to pałac dla ubogich, gdyż ma to formę pałacu, a przez 500 lat było rodzajem szpitala i przytułku dla najbiedniejszych. Przez 500 lat. Dzisiaj to jest muzeum. I spójrzcie na to wszystko. Widzieliście już w Dijon owe glazurowane dachówki. Widzieliście owe szachulcowe budownictwo. To wszystko razem, ponieważ jak wspominałem w którymś tam już z burgundzkich odcinków, księstwo Burgundii również Flandrię i część Niderlandów obejmowało. Więc to jest właśnie taka mieszanka tych architektonicznych wpływów francuskiego i flamandzko-niderlandzkiego. Jednym słowem, architektura burgundzka. By utrzymać taki wielki budynek i by mieć fundusze na opiekę nad chorymi, biedakami, którzy przecież nie mogli płacić za to, że tutaj byli, trzeba było jakieś wymyślić przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, które będzie przynosiło pieniądze. I razem z ufundowaniem tego ufundowano winnicę. Winnicę w pobliżu, która produkowała wino i to wino zasilało kasę hotelu w rozumieniu szpitala i przytułku. I ta winnica w dalszym ciągu działa. Hospice de Beaune. To są z niej beczki. Pod spodem mamy piwnice pełne wina. Co roku w listopadzie odbywa się dobroczynna aukcja. Dobroczynna, bo całe fundusze ze sprzedaży wina przeznaczane są na potrzeby ubogich. Jesteśmy w części, do której normalnie turyści nie wchodzą. To jest dzisiaj muzeum. Przez 500 lat to działało jako szpital, więc tym bardziej ochoczo stąd przyglądam się temu cudu. Pokój królewski, tak się nazywa, chociaż nigdy żaden król w nim nie był. To miał być pokój gościnny dla ważnych osobistości, które odwiedzały ów przybytek. Jesteśmy tutaj, by pokazać Państwu lico owego dobrodzieja, owego niezwykle zasłużonego księcia Burgundii, Filip Dobry. Oto on, to w czasach jego panowania ufundowano owo niezwykłe miejsce. Absolutnie przepiękny sufit, pałacowe niemal albo i katedralne założenie, a tak naprawdę jesteśmy we właściwej części szpitala. To jest miejsce, w którym przebywali chorzy. Przy ścianach, tak jak i teraz tylko dla ilustracji, a kiedyś z potrzeby leżeli chorzy. Łóżka, zasłony, stoliczek, krzesło, naczynia. Tutaj było ich kiedyś do 50. Nie wszyscy mogli wstawać. Niektórzy byli obłożnie chorzy. A jeśli by chcieli uczestniczyć we mszy świętej, to mieli taką możliwość. Oczywiście nie radiową, ani telewizyjną. Tutaj była kaplica. Tutaj mamy ołtarz, to rozsuwano. Tutaj mamy witraże. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe połączenie. No tak, kościelno-szpitalne. Widzieliśmy dość podobny szpital, podobny w sensie założenia na Malcie, w Valetcie, ale jednak był on dużo skromniejszy, jeśli chodzi o architektoniczny rozmach. W
tej sali mamy najcenniejsze obrazy, gobeliny, rzeźby, meble. Najcenniejsze, najstarsze zgromadzone w jednym miejscu. Co jest niezwykle ciekawe, owa fundacja, którą założono w XV wieku w czasach księcia Filipa Dobrego, działa nadal. I to właśnie ta fundacja sprawiła, że na początku lat 70. XX wieku postawiono nowy budynek szpitalny. To funkcjonowało do roku, zdaje się, 1971 jako szpital. Tak, to miejsce właśnie. To nowe miejsce, ten nowy szpital jest również w zarządzie owej fundacji. To nie należy do państwa. Zatem pieniądze z biletów, pieniądze z wina, bo jak wspominałem, fundacja ma swoją winnicę. Służą zarówno na konserwację i utrzymanie tych zabytków, jak i służą pielęgnacji chorych w nowym szpitalu. W tym sensie nic się nie zmieniło przez wiele, wiele setek lat. Oto kuchnia. To, co mamy przy ścianie, pochodzi z czasów założenia przybytku, czyli z XV wieku. Kiedyś właśnie w ten sposób gotowano piece i wielkie garnki, kotły nad ogniem. Tutaj mamy już późniejsze sprzęty. To jest oczywiście pewnego rodzaju muzealna rekonstrukcja, ale poza tuszami drobiu, poza plastikowymi jarzynami i owocami oraz figurkami sióstr, które to wszystko gotowały, cała reszta jest autentyczna. Pochodzi co prawda z różnych epok, ale tak to mniej więcej na przestrzeni dziejów wyglądało. Skoro jesteśmy w kuchni, to właśnie sobie uświadomiłem, że odczuwam dużą potrzebę spotkania z kuchnią, nie muzealną, żywą. Szukamy miejsca do jedzenia i to takiego, które nie jest czynne cały czas, bo pamiętajcie, że we Francji, tak samo jak we Włoszech, restauracje czynne są z reguły między 12 a 2, a potem między 7 a 10. Są też takie, które są cały czas, ale one są w miejscach najbardziej turystycznych i karmią z reguły turystów, a my chcemy zjeść coś w takowym miejscu jak tutejsi, miejscowi, dobrzy ludzie tutejsi powiedzieli nam, że to jest właśnie takowe miejsce. Bistro. Bistro Chic et Gourmand. No, nazywa się wspaniale. Skąd pochodzą produkty używane w danej restauracji? Najczęściej nie mamy o tym bladego pojęcia. Ale tutaj wiemy wszystko. To jest lista dostawców, niezwykle szczegółowa. Tutaj mamy adresy tych, którzy dostarczają mięso. Tutaj mamy tych, którzy dostarczają ryby. Tu są adresy piekarzy oraz cukierników. Tutaj mamy adresy wędliniarzy. Tu z kolei dostawców warzyw i owoców. Są nazwiska, wiadomo skąd to jest, najczęściej z najbliższej okolicy. I właśnie o to chodzi. Takich miejsc szukam. No i znalazłem. Danie pierwsze, moi drodzy, ono pochodzi z Auvergne, z Masywu Centralnego i nazywa się w tamtejszym dialekcie pâté aux patates. Patat, pomme de terre inaczej, czyli ziemniaki. Czyli jest to rodzaj pasztetu w cieście, który składa się w środku z ziemniaków, sera, śmietany, crème fraîche. Ale tutaj, jak wyczytałem w menu, zaraz ukaże wam się wnętrze tegoż, widzicie, kompozycja ziemniaczano-śmietanowo-serowa, ale tutaj wzbogacają to kawałeczkami wędzonej ryby. Jest tutaj też wtarta skórka cytrynowa i to jest rzecz zachwycająca i prosta. Złożona kompozycja, ale z najprostszych lokalnych składników. Jaka mnie przy tej przystawce nachodzi konkluzja. Moi drodzy, no, zastanawiamy się często, czemu to wina z tych najważniejszych apelacji są drogie. Widzieliście, ile pracy trzeba zrobić, trzeba włożyć, żeby zrobić jedną beczkę. Jakiego materiału trzeba użyć. W odcinku
innym widzieliście winobranie, widzieliście ile pracy trzeba włożyć w to, by powstało wino. I teraz ta kombinacja wielu składników, a jeszcze fakt, że nie jesteśmy w Chile, że nie jesteśmy w Argentynie, jesteśmy w Europie. Klimat jest bardzo zmienny, raz jest dobrze, raz jest źle, więc wino może być drogie i nie powinniśmy mieć o to doń pretensji. Nie musi, ale może, zwłaszcza z tych miejsc, które słyną z dobrego wina na cały świat. Sam proces beczki, jedna beczka, 800 euro mniej więcej koszt jednej, ale teraz myślę już o czymś, co jest równie piękne, a znacznie mniej kosztowne. A wracając do cen, to mamy naprawdę dobrego burgunda w karcie i to tutaj w restauracji jest więcej niż o połowę tańsze niż w kraju naszym. Co tak strasznie hałasuje? Maszyna, rodzaj automatycznego sita, które odcedza ziarna od plew. Te ziarna to ziarna gorczycy. Jesteśmy w działającej wytwórni musztardy w miejscowości Bun. Wytwórnia nazywa się Falu. Musztardowy temat jest długi i niezwykle poważny. Więc jak go opowiedzieć w największym skrócie? No bardzo proszę. Coś w rodzaju musztardy zaczęli już robić Rzymianie. Tutaj w Burgundii pierwsze zapiski dotyczące musztardy pochodzą z XIV wieku. Co to jest musztarda? Mówiąc najkrócej, musztarda to są ziarna gorczycy, to jest dzisiaj ocet winny, a kiedyś verjus, czyli niesfermentowany moszcz z winogron, woda i sól. Ziarna gorczycy są mielone. W tym miejscu są mielone tak jak kiedyś, przy pomocy takich właśnie żaren kamiennych. Te białe maszyny mają w środku owe kamienne koła, które mielą gorczycy ziarna. Następnie jest to łączone razem, dzisiaj z octem winnym, solą i wodą. Jeśli po procesie maceracji, dojrzewania mamy produkt z takimi ziarnami niemal całymi, tylko trochę zmiażdżonymi, jest to moutarde à l'ancienne. A jeśli mamy rzecz przecedzoną, gładziutką, to jest to musztarda diżońska. Musztarda diżońska to jest apelacja, która mówi, jak robić musztardę, ale nie mówi, gdzie musztarda może być zrobiona, by mogła się nazywać musztardą diżońską. Dlatego też musztardę diżońską robi się nie tylko w Dijon, ale również tutaj w Bun. Zmielone ziarna gorczycy potrzebują tylko 24 godzin, by zostać przemacerowane z wodą, octem i solą. Jak już wiecie, te ziarna nie mielą tych ziaren całkowicie, więc w tamtym zbiorniku mamy moutarde en grain, czyli à l'ancienne, czyli właśnie taką niecałkowicie zmieloną. Tutaj moutarde Dijon, czyli przecedzone ziarna, odcedzone te ich fragmenty. Mówię o gorczycy, rzecz jasna. Ale wiecie już też, że apelacja pozwala robić musztardę diżońską w określony sposób, co prawda, ale w różnych miejscach na świecie. Więc stworzono nową apelację. Jeśli chcemy być pewni, że do musztardy używa się tylko gorczycy miejscowej z Burgundii i że wszystko zostało zrobione tutaj z lokalnych składników, mamy jeszcze jeden rodzaj musztardy, mianowicie moutarde de Bourgogne. Co można kupić w sklepie z musztardą? No oczywiście musztardę i to w przeróżnych wersjach, ale chcę wam najpierw pokazać bazę tego, co zwiemy musztardą. Niezależnie od tego, gdzie ona jest robiona, zawsze potrzebujemy ziaren gorczycy. Tutaj mamy ziarna gorczycy miejscowej. Wyjątkowo dobrze się udają. Żeby musztarda miała apelację diżońską, to muszą być właśnie miejscowe ziarna gorczycy. No i coś, co kiedyś było drugim najważniejszym elementem musztardy, czyli wspomniany już verjus. Verjus zwany cytryną
średniowiecza, gdyż powiedziałem wcześniej, że jest to moszcz z winogron, ale chodzi o moszcz z niedojrzałych, zielonych winogron, bardzo kwaśny. Bardzo podobne funkcje pełnił on kiedyś, co dzisiaj ocet winny. I właśnie dzisiaj z octu winnego i z ziaren gorczycy robi się musztardy. Mamy tutaj octy przeróżne, aromatyzowane na wiele sposobów. Mamy wiele rzeczy, ale to, co najważniejsze, mamy również możliwość spróbowania różnych musztard. Oto wspaniałe miejsce do degustacji musztard. Mamy takie jednorazowe podajniczki do ust, no i mamy musztardy i się naciska. Co wam pokazać? Zacznijmy od klasyki całkowitej, czyli klasycznej musztardy diżońskiej. Trzeba naciskać powoli, żebym nie miał tutaj przerażającej porcji musztardy. Ostra, wspaniała, absolutna klasyka. Pamiętajcie, nie wiem, jakimi mocnymi konsumentami musztardy jesteście, ale musztarda wietrzeje, więc jak kupujemy taki wielki słój, no to trzeba go w ciągu pół roku zjeść. Lepiej, częściej i mniejsze. Rzecz, którą bardzo lubię i która wcale nie występuje często, przynajmniej u nas ciężko to dostać. Jest to mianowicie klasyczna musztarda diżońska, ale jak zaraz zobaczycie, ma zupełnie inny kolor. Jest ona mianowicie aromatyzowana czarną porzeczką. Mówiłem w Dijon o Feliksie Kirze, mówiłem o koktajlu na bazie likieru porzeczkowego. No i tutaj mamy porzeczki zmieszane z musztardą, więc znacznie łagodniejsza. I ten porzeczkowy kop jest bardzo wyraźny. Świetna rzecz. Mamy w końcu musztardy aromatyzowane różnymi ziołami, no, nawet orzechami. Ta jest z orzechami, ta jest z bazylią. Jest też oczywiście musztarda estragonowa, doskonała. Ale teraz kolejna klasyka, mianowicie musztarda, w której to ziarna gorczycy nie zostały całkowicie zmielone. Widzicie? Taka staroświecka rzecz, doskonała do sosów, do winegretów na przykład. Te ziarenka gorczycy chrupią w zębach. Też jest ostra, ale nie tak ostra jak ta klasyczna diżońska. Życie bez musztardy byłoby potwornie smutne, a ponieważ żyjemy tylko raz, należy żyć z dobrą musztardą. Za pan brat.